słowa. Danuta Cholecka, witam Państwa i witam zapowiadanych gości. Witold Tumanowicz, Konfederacja, dawno nie widziany. I Adam Nowak, Polskie Stronnictwo Ludowe, też już dawno nie widziany, wiceminister rolnictwa. Od Marszu Niepodległości ostatnio tutaj. No, a pan jeszcze wcześniej? Nie, no ja Nie? byłem ze 2 tygodnie temu, pani redaktor. No dobrze, okej, ale no pan Witold Tumanowicz już nie był od Marszu Niepodległości. Już miesiąc. Tak. Wielki back. sukces czy wielki blef rządu Donalda Tuska? Pytam o wyłączenie, to znaczy Polska musi złożyć wniosek i ma zostać wyłączona. W przyszłym roku to będzie na 6 miesięcy, ponieważ pakt wchodzi w połowie roku migracyjny, z przyjmowania nielegalnych imigrantów. Mamy nie płacić ani nie przyjmować, no ale wiadomo, że nie jest to wyłączenie i o beneficjentach, którymi mieliśmy być, chyba mowy nie ma. Jak to wygląda? Proszę bardzo. Czy powiem szczerze, że to jest duża informacja, którą trzeba sprostować, bo w oficjalnych dokumentach, i warto je czytać ze zrozumieniem, mowa o tym, że zwolnieni w ogóle z tego procesu, wręcz mają być beneficjentami, czyli od nich będą mieli być migranci zabierani, są kraje południowej Unii Europejskiej, czyli Włosi, Grecy. Hiszpanie, Grecy. Tak. I to są i generalnie Cypr. Natomiast my jesteśmy wpisani do grup państw, które mogą potencjalnie ubiegać się o to, aby być też zwolnionymi. To nie oznacza, że Komisja Europejska od razu nas zwolni. My musimy pokornie poprosić. Wtedy Komisja Europejska się pokornie może nad tym pochylić i powiedzieć, dobrze, proszę bardzo, to wy nie będziecie brali, ale też nie przez cały czas, tylko jak pani redaktor sama zwróciła na to uwagę, tutaj będzie na konkretny rok. W wypadku 26 roku, kiedy kiedy pakt wchodzi od połowy, no to oczywiście mówimy o 6 miesiącach. W 27 roku możemy też być zwolnieni, ponieważ tak jak brutalnie powiedział w innym programie senator Polski 2050, no nie sądzi, żeby Komisja Europejska zdecydowała się Platformie Europejskiej podrzucić migrantów na rok wyborczy. No to ja mówię, szczerze mówiąc, ja zwracam na to uwagę, no, że tutaj właśnie poruszył pan senator bardzo istotny problem, że po prostu tym paktem migracyjnym będzie gra. No, ale Donald Tusk będzie właśnie pokazywał wielki, ogromny sukces, jak to powstrzymał pakt migracyjny, a prawda jest taka, że jest to tylko i wyłącznie czasowe odwleczenie tego w czasie, ponieważ ciągle jesteśmy wpisani jako to państwo, które ma tych migrantów w ramach tej procedury brać. No, ja akurat uważam, że jest to sukces. Nawet jeśli jest to rozwiązanie, które w tej chwili jest zatwierdzone czy na rok, czy nawet na krótszy okres, jest to sukces, bo przede wszystkim te działania, które i za poprzedniego rządu były realizowane i za naszego rządu kontynuowane w zakresie pomocy uchodźcom z dotkniętej wojną Ukrainy zostały zauważone. No, ale mieliśmy być, panie ministrze, przepraszam, tylko raz wejdę panu w słowo, beneficjentami. Tak premier stał i mówił, będziemy beneficjentami tego faktu, a nie jesteśmy beneficjentami. Powiem tak, jeśli popatrzymy na to też z perspektywy tych uchodźców czy tych osób, które w krajach głównie basenu Morza Śródziemnego, krajach południowej Europy przyjeżdżają, no to myślę, że patrząc na polską gospodarkę, ja mogę powiedzieć o obszarze rolnictwa, sektora rolno-spożywczego, to polska gospodarka jest w dużej mierze beneficjentem, bo jednak wiele tych stanowisk pracy nie wymagających tak wysokich kwalifikacji są przez mieszkanki i mieszkańców Ukrainy, głównie kobiety, ale też i są to mężczyźni, są wykonywane, więc widać to po wskaźnikach gospodarczych, że te osoby płacą podatki, też utrzymują polski system ubezpieczenia Chyba nie społecznego, w tym sensie premier mówił o ZUS. beneficjentach. Mamy świadomość, że nie jest to wprost transfer z Komisji Europejskiej, ale mi się wydaje, że już tutaj te osoby, które od wybuchu wojny w roku 2022 w Polsce są, to już i językiem polskim lepiej się posługują i myślę, że się w dużej mierze zasymilowały i tak wrosły w nasze społeczeństwo. I jeśli popatrzymy wyważymy sobie te ryzyka czy konsekwencje z przyjęcia tych uchodźców wojennych z Ukrainy, a tego, co by się działo, gdyby nie została wynegocjowana taka forma ochrony Polski, docenienia i musielibyśmy mieszkańców Afryki czy innych kontynentów w Polsce przyjmować, no to nie ma tutaj skali porównania. Oczywiście dzisiaj będzie ważne
ten czas dobrze wykorzystać i w kolejnych latach udowodnić również to, że pomagamy Ukrainie, bo to nie ulega wątpliwości, że Polacy, polskie społeczeństwo, nie tylko rząd, pomaga i myślę, że będzie pomagało Ukrainie. Natomiast to jest też skuteczność i pana premiera Tuska, ale tu też duże zaangażowanie pana profesora Duszczyka, który w tej dziedzinie był, jest specjalistą i widać, że te profesjonalne Ale już go nie ma, tak? Tak, no złożył wniosek o dymisję, natomiast to jest jego pana profesora Duszczyka duża zasługa. Oświeci nas pan, czemu złożył ten wniosek? Być może chciał wrócić do pracy naukowej, być może Bo też jak jest takim świetnym specjalistą, to może by pomógł w tych kolejnych latach. Wie pani, ja mogę też powiedzieć z takiego doświadczenia w różnych resortach, w tym resorcie rolnictwa, że czasem ta praca, zwłaszcza wiceministrów, nie zawsze zauważana jest pracą bardzo wymagającą, ciężką, obciążającą. No to rozumiem. I jest wiele miejsc pracy, zwłaszcza jak ktoś ma dobre możliwości funkcjonowania na uczelni, No to chyba które nie mogą chodzi o to, pozwolić żeby się było łatwo, realizować. tylko żeby dla Polski pracować. I myślę, że to jest konkretny sukces. Natomiast ważne dziś, abyśmy potrafili dobrze tę politykę na poziomie europejskim, nie tylko w kontekście migracji, ale w kontekście różnych form wsparcia prowadzili. teraz- A poza migracją też mamy, myślę, że też inne sukcesy, o których później powiem. Dobrze, to żeby nam się w głowie tu nie zawróciło od tych sukcesów. Tego dobrobytu. Pan poseł Tumanowicz, krótkie pytanie, czy rok powyborczy przetrwa kryzys migracyjny, czy nie? U nas po prostu. Rok powyborczy? To znaczy 2028, kiedy już nie będzie wyborów, czy również komisja uzna, że będziemy pod presją migracyjną, czy już presja minie? Sądzę, że Komisja Europejska zdecyduje pod kątem tego, kto wygra wybory. Niestety brutalnie to powiem, bo jeśli wygra Platforma i będzie tworzyć rząd, no to prawdopodobnie będą, to prawdopodobnie na początku koalicja będzie się podporządkowywać tym, że jakiś tam będzie wypełniać obowiązek. No bo oczywiście Donald Tusk pokornie będzie wypełniał te zobowiązania. Natomiast jeśli wygra opozycja, no to będziemy mieli sytuację, w której my po prostu nie będziemy chcieli spełniać tych norm, tym bardziej tych obowiązków, ponieważ w ogóle to nie jest kompetencją traktatową Komisji Europejskiej. Uzurpuje sobie prawo do tego, aby robić wspólną politykę migracyjną. No, tego obszaru nie ma w traktatach i w tym wypadku będziemy chcieli po prostu nie przyjmować tych migrantów oraz też nie będziemy chcieli płacić tych kar, które potencjalnie może Komisja Europejska na nas narzucać. Nie no, przecież to nam mieli To płacić, jest mieliśmy być beneficjentami. Właśnie dokładnie i dlatego ja chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, jeśli Konfederacja będzie w przyszłym rządzie, no to to będzie jeden z naszych warunków, żeby absolutnie nie przyjmować żadnych migrantów i nie płacić w tym zakresie żadnych kar, a jeśli kary będą naliczane i odliczane od dotacji unijnych, no to powinniśmy odliczać z kolei te kary od składki i tyle. Czy będzie gra paktem migracyjnym już po wyborach, czy nie? To też zależy Polityczna. myślę, że to zależy od wielu czynników. Od Z jakich? naszego punktu widzenia, chociażby od dalszego przebiegu rosyjskiej agresji na Ukrainę, od tego, na jakim etapie będzie wojna, czy ona będzie trwała, czy się zakończy, bo myślę, że A co dzisiaj... wspólnego będzie miała wojna z tymi migrantami z Afryki czy Właśnie Bliskiego dlatego Wschodu? myślę, że z punktu widzenia Polski będzie miało wspólnego, z punktu widzenia krajów południowej Europy niekoniecznie, bo jeśli nadal będziemy w pewnej formie udzielali pomocy społeczeństwu Ukrainie, to będziemy mieli te argumenty, które pozwoliły nam na wynegocjowanie tych rozwiązań. Ale panie ministrze, sytuacja będzie są obecnie trudniejsza, bo prowadzone. jest kilka krajów, czyli Włochy, Grecja, Hiszpania, które przyjmowały bardzo dużo tych migrantów z Afryki i tak dalej. I one prawdopodobnie, skoro są teraz zwolnione, to będą później również wyłączone No tak, z paktu. ale I tych migrantów będzie więcej, Panie więc redaktor, trzeba ja ich może- będzie ja może gdzieś powiem- rozlokować. Ja może coś powiem takiego bardzo brutalnego, ale jeśli popatrzymy na pewne takie rozliczenia też i historyczne i zaangażowanie różnych państw członkowskich Unii Europejskiej na przestrzeni lat ostatniego wieku, 100 lat, chociażby działania w różnych częściach świata, w tym w Afryce, gdzie miały te kraje swoje kolonie, to dla wielu krajów ten przypływ migrantów jest takim naturalnym kierunkiem, który funkcjonował od lat. To też trzeba powiedzieć uczciwie. Natomiast myślę, że Polska włożyła tak wielki wysiłek i o tym stanowią liczby, fakty. Kilka milionów osób z Ukrainy, głównie kobiet, dzieci, osób wymagających też większej pomocy społecznej, bo o tym musimy pamiętać.
Więc myślę, że podliczenie tego wysiłku polskiego, który wciąż wkładamy, bo trzeba powiedzieć o tych działaniach, które Zależy, Polska kto wciąż będzie podejmuje liczył. w obszarze, no też dlatego ważne będzie skuteczne rozgrywanie tych spraw na poziomie europejskim, wykorzystywanie różnych Zależy, kontaktów. kto w Europie będzie liczył. No tak, ale tym razem i pan premier, i polski rząd pokazał, że jest skuteczny i to rozwiązania, wiem, że chcielibyśmy, żeby nie jeszcze jest dostać skuteczny, większe... ponieważ nie jesteśmy zwolnieni, tylko jesteśmy póki co wpisani Na na ten listę czas- państw, które mają prawo się o to ubiegać i panie Komisja pośle, Europejska może na Decyduje. 28 Jesteśmy roku zwolnieni, czy Nie, ale nie jeszcze ponosimy w tym- kosztów. Przepraszam, żeby Natomiast- ludzie wiedzieli, państwo, żeby wiedzieli, Natomiast- jeszcze nie ma tej decyzji. a to już swoją drogą. Poczekajmy na oficjalną decyzję, natomiast z tych wstępnych informacji, które otrzymujemy, wynika, że polskie wysiłki polskiego społeczeństwa, rządu w zakresie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy zostały zauważone przez Unię. Ale zobaczcie, panowie, i teraz poproszę o szczerą odpowiedź. Zobaczcie, panowie, przecież to jest oczywiste, że nie powinniśmy przy takiej presji migracyjnej w ogóle przyjmować żadnych migrantów, bo po prostu jako państwo tego nie wytrzymamy. Żadnych. I teraz przyjmujemy Ukraińców, bo generalnie musimy, jesteśmy im to winni, musimy, oni mają wojnę, tak? I przyjęliśmy ich, bo tak należało. Zachować się jak trzeba i należało im pomóc. Natomiast w ogóle o czym my mówimy? Że oni są w Unii Europejskiej dla nas tak łaskawi, że nas wyłączą na pół roku? To jest w ogóle, my rozmawiamy o jakimś absurdzie, panowie. Właśnie ja chciałem tu powiedzieć, że naprawdę to nie powinna być żadna łaska Komisji Europejskiej, która by nam tutaj mówi, czy my przyjmiemy, czy nie przyjmiemy. To jest generalnie, została wprowadzona koza, która ciągle jest, tylko najpierw oczywiście wynegocjowana przez niestety Prawo i Sprawiedliwość, rząd Mateusza Morawieckiego, ale podpisana ostatecznie przez rząd Donalda Tuska. To jest właśnie i zgoda ostateczna na pakt migracyjny została wydana przez obecny rząd w grudniu 2023 roku. I teraz problem polega na tym, że oczywiście Donald Tusk może się chwalić tym, że no to w takim wypadku opóźnimy wejście tej kozy. Opóźnimy, że jak powiem, no ale to nie jest żaden sukces. Myśmy mieli decyzję mieć taką, że my jesteśmy w ogóle niezainteresowani No i nie paktem mamy. migracyjnym i w ogóle nie będziemy przyjmować. Panowie. Powinniśmy tutaj asertywnie powiedzieć nie dla masowej migracji. Ochrona zdrowia to jest bardzo ważny temat. Wiemy, że zabraknie 23, przynajmniej 23 miliardów złotych. To pismo, które wyciekło tam w ubiegłym tygodniu, tak, było omawiane, były szczyty, zorganizował prezydent, a premier mówi, nie, to ja prędzej zorganizuję i dzień wcześniej zorganizował szczyt. Świetnie, nie będę w ogóle się tego czepiać i niech jak najwięcej rozmowy będzie, niech lekarze zostaną wysłuchani. I czego ja się dowiaduję? Że na przykład program Dobry Posiłek, który był pilotażowo wprowadzony, nie we wszystkich szpitalach, co sama nazwa pilotaż wskazuje, to zostanie zlikwidowany, bo tam pani minister widzi 900 milionów oszczędności. Przekaz, zwłaszcza polityków Platformy Obywatelskiej, ale w błąd chyba został wprowadzony pan minister Kosiniak-Kamysz, że się dowiaduje, że nie, bo to będzie tak, że ten pilotażowy, co 900 milionów ma na nim pani minister zaoszczędzić, to on będzie zlikwidowany, ale wprowadzony będzie do wszystkich szpitali. To jak to ma być ta oszczędność wyglądać? No i co więcej, dostajemy niestety, mówię to bez satysfakcji, ze szpitali informacje, że będą musieli rezygnować z tych posiłków, ponieważ inaczej ich nie stać. Pani redaktor, szanowni państwo, myślę, że ten problem, który dziś jest w służbie zdrowia, który narasta od lat, żeby nie powiedzieć od dekad, nie ma tylko takiego wyrażenia tylko w tych posiłkach, które faktycznie, jak pamiętamy, od lat są na takim bardzo niskim, wręcz nieakceptowalnym poziomie, jak kto z nas miał kogokolwiek bliskiego, kto korzystał z publicznych szpitali, to o tym wie. Natomiast problemem nie są tylko posiłki, bo to jest taki element, który widzimy, ale funkcjonowanie całego systemu. I niestety to... Jak się choćbyśmy dowiaduje, nie że wiem- system pada przez lekarzy, to proszę bardzo, niech zetną pieniądze lekarzom, oni wyjadą za granicę i właśnie w ten sposób rozwiążemy problem. I uważam, że tu, pani redaktor, jest problem, że brak jest takiego rozwiązania systemowego, jeśli chodzi o lekarzy, ich zaangażowanie, o wynagrodzenia. Być może w którymś momencie, a mieliśmy przecież bardzo duże wsparcie służby zdrowia wskutek, czy po pandemii koronawirusa Ale chyba pan nie powie, że lekarze zarabiają po 300 000, bo być może jakiś jeden, może jakiś dwóch. Myślę, że w skali roku to są większe pieniądze, w skali miesiąca pewnie nie. Natomiast na pewno system wymaga kompleksowego przejrzenia i wsparcia, bo z jednej strony brakuje nam lekarzy i o tym widzimy, że
nawet No zwiększenie to przyjęć odbierzmy na im pensje, kierunki niech sobie medyczne. wyjadą, bo gdzie indziej Nie, no zarobią. to też musimy na to popatrzeć szeroko i nie możemy tu rozwiązań siłowych w żaden sposób Właśnie. stosować. I akurat oczekiwałbym w kontekście służby zdrowia, bo to nie jest sytuacja, która teraz została zastana, bo proszę zwrócić uwagę, że budżet na służbę zdrowia, też i składki, które wpływają od wszystkich podatników, od wszystkich płatników, z roku na rok są coraz większe i nakłady na służbę zdrowia są coraz większe, a mimo to widzimy, że problemy narastają. I to, co dzisiaj widzimy, skłania, że nawet te zwiększenie, o którym wspomniałem, przyjęć na kierunki medyczne będzie odczuwalne dopiero po kilku latach, ale system musi zostać w pełni zrewidowany. Wiadomo, że najważniejszym elementem Dobra, systemu zgodzicie się na służby cięcia zdrowia... w ochronie zdrowia? Pytanie, Wy jako na czym? Polskie Stronnictwo Ludowe. Na czym mamy się zgodzić? No, na przykład na tym- cięcia, jak póki co, pani redaktor, ten budżet zwiększamy. Proszę zwrócić uwagę, że na infrastrukturę... Przepraszam, ja panu cytuję z pisma. Leki dla seniorów i dla dzieci, bo pani minister stwierdziła, że one są za darmo i ludzie za dużo ich biorą. No rozumiem, to- że wyrzucają je tonami, tak? Nie ma takiej sytuacji. Nie chodzi o leki, tylko proszę zwrócić uwagę, Nie, że no, ile od o- strony infrastruktura... przepraszam, nie chodzi o lekach tylko o leki. mówiła. Nie chodzi tylko o leki, bo to Rezonans, jest znaczne tomograf. wsparcie dla osób chorych, przewlekle chorych, które takie Specjalistów wsparcie mają. ograniczają, limity będą wprowadzane. No i właśnie to jest pytanie, w którym momencie ten system powinien zostać naprawiony i co powinno Nie jak no być może... teraz Nie, no teraz. jest Ale na krawędzi, wszyscy ale specjaliści pani mówią. redaktor, w którym No. momencie, w którym miejscu? Czy problemem jest być może nadmierne to macie obciążenie lekarza, lekarzy, czy brak swojego lekarzy jest prezesa. głównym, czy brak... No, to myślę, że tutaj kolega premier Władysław Kosiniak-Kamysz wielokrotnie rozwiązania przekazywał, natomiast dzisiaj to pani minister Sobierańska-Grenda odpowiada za ten obszar zgodnie Nie, z ale ja decyzją nie premiera obciążam wicepremiera Kosiniaka i odpowiedzialnością wcześniej za zarówno działania pani pani minister minister Leszczyna, ale też Sobierańskiej. pamiętamy w Ale może poprzednim- niech Władysław Kosiniak-Kamysz podejdzie do koleżanki i powie, słuchaj, nie tędy droga, no co ty robisz? A to myślę, Droga że by trzeba koleżanko. było z panem premierem rozmawiać, natomiast tutaj widzimy, że nawet te podejścia, które pani Ale wy musicie minister rozmawiać, zdrowia... bo to są ludzie. Rozmawiamy, Również wasi wiemy, że są wyborcy. ludzie i dlatego dla nas, i to mogę powiedzieć też z punktu widzenia partii, która jest też silnie zakorzeniona w samorządzie, ważne jest No. utrzymanie tej sieci szpitali, która jest, żeby każdy w Nie, no każdym miejscu... 1/3 chce zlikwidować. Tak, i dlatego to są elementy, które wiadomo, że pewne koszty generują, natomiast nie możemy nikogo dyskryminować z uwagi na miejsce pochodzenia i też dla nas jest to istotny element, zwłaszcza z punktu widzenia szpitali samorządowych, które stanowią zdecydowaną większość Czyli nie zgodzicie się placówek. na likwidację szpitali jako PSL? Stanowisko PSL-u w kontekście braku zgody na likwidację szpitali jest jednoznaczne i Czyli nie nie. możemy zgodzić się na to, Ale niech żeby nasi mieszkańcy widzowie małych usłyszą. miejscowości... Nie. Nie ma na to zgody naszej. Dobra. I ja mogę to też powiedzieć z punktu widzenia samorządu województwa łódzkiego, gdzie jestem radnym, gdzie podejmujemy takie działania, aby każdy ze szpitali, akurat w tym przypadku szpitali wojewódzkich, funkcjonował, choć faktycznie te deficyty finansowe w dużej mierze spowodowane znacznymi kosztami osobowymi, czyli kosztami wynagrodzeń lekarzy są. I myślę, że też powinniśmy tę sytuację urealnić. Generalnie powinniśmy nie nazywać ochrony zdrowia, bo tak się fachowo nazywa, służbą zdrowia, bo zdrowia. lekarze, pielęgniarki, medycy Ochrona wszelkiego zdrowia. rodzaju System nie są ochrony, naszymi tak, służącymi. ochrona zdrowia. Oni chronią nasze zdrowie. To tak. To prawda, tak. Tak. Właśnie. To się tak potocznie mówi, ale tak to fakt, to jest system ochrony zdrowia. Tak. Natomiast no tutaj, panie ministrze, no ale to wy też się kategorycznie nie zgadzaliście na umowę Mercosur, która wejdzie przecież. I A to ja nie zaraz o złożyliście. właśnie umowie chciałem powiedzieć, No tak, ale w tej części. nie udało się jednak zebrać tej mniejszości blokującej. Natomiast wracając do ochrony zdrowia, no to niestety... No, NFZ jest bankrutem. No, i to jest Premier mówi, że ogromne, nie. No ale ogromny deficyt, który będzie w przyszłym roku na poziomie 23 miliardów, jest to czymś, co bardzo ciężko będzie zasypać. Co więcej, dzisiaj Konfederacja organizowała konferencje prasowe pod szpitalami, właśnie pokazując naszą wizję tego, jak powinno to wyglądać. Mamy do czynienia z patologicznymi wycenami świadczeń różnego rodzaju. Mamy kwestię związaną z marnotrawieniem pieniędzy, chociażby w kwestii na przykład nieodwoływanych wizyt, które można byłoby tutaj w tym momencie naprawdę, moim zdaniem, z dnia na dzień można byłoby zrobić system podobny do różnego rodzaju aplikacji, jeśli można się do
fryzjera umówić i odmówić wizytę, to naprawdę nie jest to moim zdaniem żadna jakaś Ale to nie rocket zostało science, wprowadzone, żeby, to się o tym żeby, mówi żeby, cały żeby czas, wprowadzić niczego po takiego prostu nie ma. z dnia na dzień tego typu mechanizm, który pozwoliłby na to, abyśmy mogli się normalnie online rejestrować na wizyty i też je odwoływać. Co więcej, mogłoby to być nawet obarczone karą, gdyby osoba, która się umówiła i nie odwołała Ponosi takiej wizyty, konsekwencje, ponosi jeśli nie ma konsekwencje, usprawiedliwienia. jeśli się nie pojawia, ponieważ to generuje ogromne koszty. A to jest tylko, podałem tylko i wyłącznie pojedyncze przykłady takiego marnotrawstwa, które moim zdaniem można byłoby załatwić naprawdę rzeczywiście jak za dotknięciem Nie, ale lepiej czarodziejskiej zwalić różdżki. na lekarzy Naprawdę, i medyków, to prawda? akurat można byłoby. Że to przez nich. I chciałbym właśnie na to zwrócić uwagę, że zamiast tego proponuje się właśnie cięcia właśnie dla chorych na zaćmę, cięcia na tomografii, cięcia na posiłkach, co jest ogromnym Na skandalem. specjalistach, ogromnym neurolog, skandalem. A zaraz kardiolog. się okaże, że będziemy mieli także zamykane szpitale wojewódzkie, szpitale powiatowe, sytuacje, w których oczywiście wy będziecie Bo mówili trzeba jako zrobić PSL, że jesteście restrukturyzację. przeciw, ale też jak już mieliśmy tutaj próbkę, też pan minister powiedział, no, że PSL się tym nie zajmuje, bo tutaj jest pani minister od tego. No ale dobrze, tak, bo każdy ma tylko problem polega na tym, że jesteście łącznie w obowiązki. koalicji i rzeczywiście powinniście tutaj bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że rzeczywiście nie ma na to zgody, nie tylko tutaj w stacji, ale także na sesji Rady Ministrów i dokładnie powiedzieć, że na tego typu kierunek nie ma zgody. A co więcej, jeśli w ogóle rzeczywiście rząd szuka oszczędności w ochronie zdrowia, to w pierwszej kolejności powinien zdecydować się na to, aby przestać utrzymywać drugi naród, bo nas na to po prostu nie stać. To powinien być pierwsze Dobrze, cięcie. panowie, bo Dobra, ale kończymy jeśli zaraz. mogę, jeśli mogę Tak, dwoma słowami, króciutko. bo panie pośle, ja też nie będę odnosił się do wszystkich kwestii i zarzutów, bo my jako Ministerstwo Rolnictwa akurat w kontekście umowy Mercosuru, od tego zacznę swoją pracę, wykonywaliśmy i wykonujemy w rozmowach z umowa ministrami wejdzie w życie. rolnictwa. Dodam, że za umowy handlowe, w tym Mercosur, odpowiada minister finansów i gospodarki. Nie, no nie I róbmy od początku psychologii. tak było, tylko dlatego, że my jako rolnictwo zerwijcie tą przedstawialiśmy nasze argumenty, to dlatego jesteśmy utożsamiani z tą umową. Natomiast mogę powiedzieć w ostatnich dniach, że dzięki dużemu zaangażowaniu, takiej walce, wręcz bardzo dużej aktywności pana posła wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa Krzysztofa Hetmana, duża część zapisów szkodliwych została złagodzona, zmieniona, choć cały czas to nie zmienia faktu, że mamy negatywne stanowisko rządu. Natomiast jeśli chodzi o system opieki zdrowia, nie chciałbym, żebyśmy w tej dramatycznej sytuacji, też demograficznie, bo wiemy jak struktura, ta piramida społeczna wygląda, niestety mamy starzejące się społeczeństwo. To wiemy. To każdy kolejny rząd nie będzie miał łatwiejszej sytuacji. Te dysproporcje mogą rosnąć. Nie możemy pozwolić teraz na dodatkowe skłócenie całego personelu, lekarzy, pielęgniarek. I zamknąć porodówki, żeby w razie czego Bo urodziło się wtedy jeszcze będzie już mniej totalny dzieci. dramat, więc ukłony dla wszystkich zaangażowanych lekarzy i tego typu rozwiązania systemowe, rozwiązania organizacyjne, o których pan poseł mówił, też są jak najbardziej tutaj pożądane. Natomiast ponieważ sprawa systemu opieki zdrowotnej będzie dotyczyła wszystkich, uważam, i nie tylko dotyczyła jednej kadencji, jednego roku, powinna ona być podobnie jak wiele kwestii rolnych, bo mogę powiedzieć, że z wieloma tematami, z posłami opozycji, jako ci, którzy w rządzie odpowiadają za rolnictwo, potrafimy znaleźć kompromis, chociażby w kontekście walki o odpowiednie finansowanie z funduszy europejskich i tu ukłony. Myślę, że podobnie system opieki zdrowotnej powinien być z takiego sporu politycznego wyłączony, bo dotyczą wszystkich niezależnie od poglądów. Najpierw w koalicji tam Tak, porządkujcie ale i powiedzcie ale panu każdy Tuskowi i pani minister zdrowia, że wy każdy się nie ma- zgodzicie na zamykanie pani redaktor, szpitali. każdy ma w rządzie swoje obowiązki, swoje zadania, za które No ale ponosi bo chcecie odpowiedzialność. ponad podziałami, to najpierw w rządzie nie, chyba za trzeba. które ponosi odpowiedzialność i myślę, że tutaj to jest system opieki zdrowotnej jest jednym z takich Ale przykładów. na że- koniec dnia odpowiadacie wspólnie jako koalicja Na koniec rządowa. dnia, panie Naprawdę, pośle, nie wszyscy może posłowie, tak wszyscy być. politycy odpowiadają No, ale za no nie, no decyzje rządzący- podejmowane w państwie, Jesteście w stanie nas przegłosować. a odpowiedzialność W Sejmie to jesteście skutki w stanie tych nas działań przegłosować. odczuwają wszyscy mieszkańcy naszego kraju i Tak, myślę, że w też Sejmie będziecie w stanie przegłosować. Nie zamykanie szpitali, nie ucinanie wydatków. To A wszystko tu wystarczy będziecie po mogli prostu zrobić. powiedzieć nie i wtedy obecna koalicja bardzo- nie będzie miała większości. I bardzo dziękuję. do pustego Salomon I bardzo naleja? dziękuję, bo Kasia Gujska już czeka, a nie chcę, żeby
stała zbyt długo. Witam cię, Kasiu. Witam bardzo serdecznie. No nie wszyscy chyba ponoszą taką samą odpowiedzialność, bo pan premier Donald Tusk to tylko na 30%. No przecież sam tak wyliczył. Wyszło mu, że skoro dostał 30%, to on odpowiedzialność bierze na 30%, więc być może niektórzy chcą na 100, ale pan premier Donald Tusk no to na 30. Ale też ja słyszałam, jak tutaj, Danusiu, twoi goście mówili o tym, że rząd szuka oszczędności. Ja myślę, że rząd ani nie szuka oszczędności, ani nie szuka poprawy, bo dzisiaj rząd zajmował się, szanowni państwo, powrotem do afery z piątku. Czyli będzie jeszcze raz ta sama ustawa o tak zwanych kryptowalutach i jeszcze raz ta sama bijatyka i być może jeszcze jedno tajne posiedzenie Sejmu. Więc rząd w tej chwili zajmuje się szukaniem przestrzeni do organizowania ogólnonarodowej bijatyki. A my, szanowni państwo, też ja będę pytać o to państwa i moich gości już za moment, bo okazuje się, że polska prokuratura ma konto w kryptowalutach i się nim posługuje. Tak, Paweł jak Kasiu tak, ale w lutym wpłacał swoją to prawda, kaucję w ale bitcoinach. okazuje się, że do tego, żeby to tak było, polska prokuratura założyła konto. Czyli idą z duchem czasu. Bardzo ciekawe, na jakiej platformie i normalnie tam się posługuje tym kontem, więc to bardzo ciekawe, jak to wszystko działa, bo pan minister Żurek ostatnio jakieś takie dramatyczne opowieści serwował obywatelom. No, okazuje się, że mamy już oficjalne potwierdzenie, jest konto, zostało założone na takiej platformie obsługującej kryptowaluty, więc też będziemy o tym rozmawiać. No i oczywiście będziemy rozmawiać o tym, dlaczego polskiego premiera nie ma przy stole, gdzie toczą się ważne rozmowy na temat nie tylko Ukrainy, bo te tematy też dotyczą Polski, bo to jest nie tylko Ukraina, ale również kwestia odbudowy Ukrainy, kwestia zobowiązań różnych, które są podejmowane i każda z tych spraw będzie Polski bezpośrednio dotykać. Ja mam nadzieję, że ten brak premiera Donalda Tuska w tych najważniejszych rokowaniach nie będzie skutkował tym, że my ponieśliśmy i cały czas ponosimy ogromne koszty, ogromne nakłady, wkładamy wielkie swoje zaangażowanie jako państwo polskie w walkę Ukraińców i tak naprawdę w powstrzymywaniu Federacji Rosyjskiej, ale później zyski z odbudowy tego państwa, kontrakty będą omijały Polskę i szły zupełnie gdzie indziej, a pan Czarzasty mówi, że jak pana premiera nie zapraszają, to tylko dlatego, że jest w Polsce pan prezydent Karol Nawrocki. Też o tym będziemy rozmawiać już za moment. Kasia Gujska zaprasza do siebie, a moim gościom raz jeszcze bardzo dziękuję. Tak, to już w lutym. Paweł Esz 1 000 000 złotych kaucji wpłacał No, ale na pewno są kryptowaluty, miejmy nadzieję, że są zaksięgowane i zaewidencjonowane. Nie, no ale też. Są jeżeli, banki centralne, które przepraszam, inwestują jeżeli w prokuratura kryptowaluty. mówi, że to jest w ogóle przestępstwa, sabotażystów Ale ruskich i tak sam dalej, to czego obrót, w lutym pani redaktor, przyjmowała... Ale sam obrót kryptowalutami, Nie, przecież tyle nie, milionów osób nie korzysta, otwieramy niezły, nowej tylko chodzi o rozmowy. ewidencję Ja tylko i chciałam powiedzieć kontrolę nad hipokryzję pana ministra Znowu sprawiedliwości. wrócimy do tematu. Panie Bardzo redaktor, pozdrowienia dla Wiesławy z okazji dziękuję. imienin dzisiejszych. Bardzo dziękuję. Chciał pan jeszcze pozdrowić z okazji imienin? Kogo? No, dzisiaj imieniny Wiesława i Leokadii, to pozdrowienia dla wszystkich solenizantów, a ja jak zwykle Myślałam, że ma pan mieszkańców jakiegoś Jatu innego. Paliczejskiego pozdrawiam. Przyłączam się do życzenia. Również. Do zobaczenia.